Siema, siema. Jesteśmy znowu w garażu. Dzisiaj będziemy kończyli temat, przynajmniej mam taką nadzieję, skrętu z przodu. Ostatnim razem nie mogliśmy zamontować dystansów. Grzecznie czekają na półce, tak? Ale to już się zmieni dzisiaj, najprawdopodobniej przynajmniej. Mamy takie krótkie nakręteczki, które mają idealnie pasować tutaj. Już nie wystawać ani trochę. I dzięki temu może w końcu uda się zobaczyć, na ile rzeczywiście działa ten skręt. Więc niestety, ale wracamy do tematu zdejmowania kół, podnoszenia fury i tak dalej. I walczymy do roboty. No i tym sposobem mamy już wszystko przygotowane do dalszych działań. Teraz trzeba przełożyć dystans i ogarnąć, o ile trzeba skrócić te śruby. No, chwilkę trzeba pokręcić. Mam nadzieję, że zwykła nasadka to ogarnia. No, chyba będzie dobrze. Będzie dobrze. 19. Elegancko. Kurde. Aż miło. Jak zwykle. Tak wygląda dystans. Teraz trzeba czymś to tylko oznaczyć i troszeczkę skrócić te szpilki. Myślałem sobie, że opędzluję to markerem tutaj. Zobaczymy. Cięcia powinny być właśnie w tym miejscu. No nie wiem. Nie oszukujmy się, ile bym nie mierzył, znając życie, zrobię to źle. No ale co najwyżej trzeba będzie to 3 razy poprawić. No serio, ja nie wiem, jak to jest, że pomimo tych wszystkich tutaj pomiarów, pomysłów, mierzenia i tak dalej, zawsze u mnie jest krzywo. Ale no, cóż, tak po prostu jest. No nie wierzę. Odkręcając, wyciera się ten cały mazak. Ja. Trzeba będzie użyć jakieś specjalistyczne narzędzie, że tak powiem, po majstrowemu. Ogarnijcie, że podchodzimy do tego projektu bardzo poważnie. Mamy takie narzędzia jak suwmiarka, więc musi być źle. To nie ma prawa się udać. Let our powers combine. Earth. Fire. Wind, water, Heart. By your powers combined, I am Captain Planet! Według tych fachowych pomiarów powinniśmy skrócić o niebagatela 15 mm. To tniemy. Nie tniemy, oczywiście, że nie tniemy. Niestety, zanim się człowiek zacznie bawić, to trzeba to porozkręcać, ponakręcać znowu nakrętki, żeby gwint zagrał. Tragedia jakaś. Tragedia. Kolejne ultra dokładne pomiary. Całe szpilki ma 33 mm. Więc troszkę zachowując umiaru, skrócimy ją do 2 cm. Nakręcam nakrętki, bo nawet jeżeli lekko zoram gwint przy cięciu, to mogę wykręcić nakrętki i wtedy w miarę się to wszystko ogarnia w teorii. Ktoś kiedyś powiedział, lepiej mierzyć 5 razy, a ciąć raz. Nie wiem, mam krzywe oczy i to się u mnie nigdy nie zgadza. Na serio, nie chciałbym tego spieprzyć. Może jeszcze postaram się to oznaczyć taśmą.
Lepiej nie będzie. Tniemy. Teraz chyba wypadałoby sprawdzić tylko, jak sytuacja wygląda z tą jedną. Co prawda jest to znowu dużo kręcenia, ale chyba lepiej się zabezpieczyć. Chyba powinno być ok. Grande próba! Ej, wygląda dobrze. Kurde, zobaczcie sami. Normalnie nic nie wystaje. Cała śruba ma gwint, cała nakrętka się chowa. Dziwnie. Dziwnie, czuję, że spieprzę coś przy następnym, bo to za dobrze poszło. Ale cóż, działamy dalej. Pięknie. Teraz profilaktycznie to trochę oczyszczę szczotką drucianą i zakładamy dystans z pierścieniem centrującym. To powinno być już całkiem fest. Dystanse dokręcone. Wygląda to zaskakująco dobrze. Bardzo zaskakująco. To co? Założymy koło i zobaczymy. Postanowiłem zmierzyć kąty od razu, jak bardzo zmieni się skręt. Aczkolwiek jakby człowiek trochę pomyślał, to wie, że musimy zrobić najpierw drugą stronę, no bo jednak na tamtej stronie nadal blokuje się na wahaczu przy skręcie. Więc cały ten proces ze skróceniem szpil, założeniem dystansu, pierścienia centrującego i koła musimy powtórzyć z drugiej strony. Co jest dokładnie tym samym, więc nie ma po co was zanudzać. Dominika, pomagasz przy robocie, czy nie? No właśnie, tak myślałem. Dobra, szanowni państwo, druga strona zrobiona. Na gotowo? Igor. Pójdziesz ty! Igor, pokręcisz kiero? Miałczyk! W prawo! No weź, k***a, nie rób scen, ty! Bez wspomagania? Mam kręcić? Buła z Bartoszyc? W prawo dawaj, na kurwie, na maksa. Trochę jest. Czekaj, ja teraz to odmierzę. Profesjonalnie, albo półprofesjonalnie, albo w ogóle nieprofesjonalnie. Daj, w drugą. Tako? Dobra, prosto, panie. Teraz daj mi przyrząd. Będziemy mierzyć. Kondomierz. Czy ty umiesz to obsługiwać? To jakieś stopnie są. Dobra. Pierwszy odczyt. Ile tu jest? 37. Drugi pomiar. 43. Jak w mordę strzelił. Od boku do boku. 80 stopni. Moim zdaniem jest całkiem dobrze. Bardzo jestem zadowolony. Bardzo mi się to podoba. Jedyne co, to teraz niestety, ale obciera nad kolem. I z tym coś trzeba będzie wyrzeźbić. Albo rozkminić coś z niższymi oponkami. Niższymi, węższymi. To wymaga przemyślenia. Ale tak czy siak, jestem turbo zadowolony z efektu. Nie obciera. Skręt jest mocny. No i o to chodzi. Dobra. Pamiętajcie, subskrypcje i te inne pierdoły. Do następnego. Cześć.